W firmie Onde odpowiadam za realizację farm fotowoltaicznych, coś co obecnie jest na topie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Jestem w świetnym miejscu, dlatego że my zawsze staramy się znaleźć na tym rynku coś fajnego. Farm fotowoltaicznych 4 lata temu w Onde w ogóle nie było, a dzisiaj jesteśmy jednym z liderów rynku. Chyba tata mi przywiózł pierwszy zestaw klocków Lego, albo kupiliśmy w PGFX-ie, więc stąd się to wzięło. Ja bardzo lubiłem zawsze układać klocki Lego. A od kiedy zacząłem pracę i zaczęło mnie być stać na takie droższe trochę klocki, bo Lego Technic, czyli ta seria, która tu stoi przed nami, jest dość drogą serią, ale łączy u mnie dwie pasje. Składanie klocków jako cel sam w sobie i motoryzacja. Nie wszystkimi modelami niestety da się bawić, bo ten jest trochę ciężki do zabawy. To jest raczej taki model półkowy, gdzie się go stawia, nawet ma swoją tabliczkę z nazwą. To jest Lamborghini Sian, to jest chyba ostatni wypust takiego dużego modelu Lego. I to jest akurat jeden z modeli, który chciałbym, żeby się kiedyś zamienił na taki rzeczywisty. Blisko jesteś celu? Myślę, że jestem w połowie, tak. Czyli już dorosłem, żeby wziąć leasing na jedną z opon. Jakie najważniejsze predyspozycje powinna posiadać osoba, która chciałaby złożyć właśnie taki model jak Lego Technic? Najważniejszą cechą taką, żeby te modele składać, to zdecydowanie cierpliwość, bo jest tych klocków na tyle dużo, że ta cierpliwość jest potrzebna. Pewnie większość ludzi myśli, że książka do takiego modelu to jest grubości, nie wiem, 5 mm, natomiast to jest 1,5 cm grubości. I ja sobie to dzielę. Oczywiście nie ma możliwości, żeby taki model, jak na przykład ta koparka, złożyć w jeden dzień, bo to jest 4-5 dni składania po 4-5 godzin dziennie. Mnie to na tyle odpręża i tak się potrafię skoncentrować, że puszczam sobie jakieś teledyski w telewizji i sam najczęściej w nocy, kiedy jest spokój, wszyscy śpią, układam sobie. Co to za cudeńko? Ta koparka to jest chyba największy do tej pory zestaw klocków Lego, bo to jest ponad 4300 sztuk. Tego składałem chyba 2 tygodnie. Bardzo skomplikowana maszyna. W zestawie jest też model wozidła, który wozi urobek zebrany z tej koparki. On jest na tyle skomplikowana, że dzieci moje nie chcą się nią bawić, także to jest chyba największa recenzja. Ten model mi się trochę kojarzy z czasami pandemii, bo ja zakupiłem kilka modeli w czasach pandemii, jak pracowaliśmy zdalnie. Jest to bardzo fajny model. On był recenzowany bodajże w magazynie Logo jako naprawdę fajna męska zabawka. Otwierają się drzwi, oczywiście dość szczegółowo jest odwzorowane wnętrze. Są takie mechanizmy jak drabinka wewnętrzna, kufer na dachu. To pokrętło służy do skręcania. Jako ciekawostkę mogę tylko powiedzieć, że największym producentem opon ilościowo na świecie nie jest Pirelli, Michelin, Dunlop, Bridgestone, tylko właśnie Lego. Lego najwięcej produkuje opon na świecie do swoich modeli. Rzeczywiście opona, felga to są największe elementy w tego zestawu i taki klocek. To jest chyba taki element do przeprawy, jeżeli gdzieś utkniemy. Reszta to są pojedyncze klocki, naprawdę ich jest mnóstwo. Jak się steruje modele? Czym się steruje modele? Modele steruje się pilotem. Tu mamy taką paczkę bateryjną, do której jest przypięty również odbiornik z tego nadajnika. Jego wystarczy zasilić i można się pobawić. Tym modelem z chłopakami moimi się najczęściej bawimy, bo to jest holownik. Można przypiąć jakiś model inny samochodu i się bawimy tak, że jest gdzieś ściągany. Wytłumacz mi, jako osobie, która nigdy nie miała do czynienia z Lego Technic, co jest tym fajnego? W ogóle same klocki, nie tylko Technic, fajnie rozwijają wyobraźnię od małego, także to jest fajnego, a sam Technic uczy trochę też mechaniki, nawet pneumatyki, bo jeden z tych modeli ma pompkę zasilaną bateryjnie, która pompuje powietrze sprężone i pozwala na ruchy ramienia. Generalnie ja się bardzo dużo nauczyłem mechaniki, w sensie jest bardzo tutaj dużo kół zębatych, przekładni, takich rzeczy. To łączy te dwie pasje, tak jak wcześniej mówiłem, motoryzacyjną i same klocki.